obojętnie co się dzieje wokół, czy na boisku, czy poza nim, to jednak myślę, że zawsze patrzę do przodu, co jeszcze przed nami. Luksemburski, niemiecki, francuski, angielski, polski i włoski. Siatkówka dała mi prawie wszystko, jednak w pewnym sensie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nie tak dawno w magazynie Plus Ligi, a dzisiaj w siatkarskich perłach Kamil Rychlicki. Cześć Kamil. Cześć, dzień dobry. Witam Zaczynamy wszystkich. serię szybkich pytań. I na start. Analiza czy spontaniczność? Co wolisz? Analiza. Cisza przed meczem czy muzyka? Muzyka. Każdy ma takie same możliwości. Fakt czy nonsens? Nonsens. Porażka, która uczy, czy wygrana bez refleksji? Zdecydowanie wygrana. Czego masz dziś więcej? Pokory czy odwagi? Odwagi. Czytasz komentarze po swoich meczach? Tak, nie. Zdecydowanie nie. Czy uważasz, że ludzie mogą się zmienić? Tak. Czego wstydziłeś się kiedyś, a dzisiaj cię to kompletnie nie obchodzi? No może, no nie wiem, może powiedzmy zainteresowania, takie, nie wiem, hobby, takie głupoty, prawda? Ale takie, nawet taka głupota, powiedzmy, jak lubię i lubiłem słuchać sobie podcasty. Mhm. Tak kiedyś wydawało mi się to dziwne, a dzisiaj to tak. Teraz robisz po Brzmi. prostu to, na co masz ochotę i nie interesuje cię zdanie innych, Dokładnie, w cudzysłowie. dokładnie. Czy bycie bogatym daje szczęście? Nie, na pewno nie. Mhm. Ułatwia życie może, ale szczęście nie daje. Okej. Polska to najlepsze miejsce do życia. No i dlaczego tak? Nie. No to już wyjaśnione. No. Na pewno dobrym miejscem do życia. Najlepszym, no, myślę nie. Kwestia względna, pewnie. No i tutaj mamy kropkę w serii szybkich pytań, a teraz przejdziemy, już nie będzie tak łatwo, że wiesz, powiesz mi jedno zdanie i będę zaspokojona. No nie, bo Dobra. teraz zaczniemy sobie od początku i od twoich takich czasów, kiedy dopiero zaczynałeś się kształtować i o takim pojęciu jak dom rodzinny. Zamykając oczy, to co widzisz? Co wspominasz? Jak wyglądał ten dom rodzinny? No i na pewno nie mogę narzekać, bo miałem szczęśliwe dzieciństwo, dużo miłości, radości, śmiechu w domu, razem z rodzicami, razem z bratem. No na pewno jak wspominam dzieciństwo, no to też wspominam dużo sportu ogólnie, bo jednak sport mi towarzyszył zawsze w dzieciństwie. Bardzo lubiłem go i oglądać, i później zawsze na podwórku z kolegami go uprawiać, czy to jakiś tenis, bieganie, piłka nożna, koszykówka, więc nieustannie ten sport ze mną był jednak w tym dzieciństwie i mam bardzo fajnych takich wspomnień właśnie związanych z tym. I rodzice zaszczepili ci ten bakcyl sportu i od samego początku była to siatka, czy jednak ogólnorozwojowo? Chwytałeś się każdego sportu, było cię zawsze pełno i po prostu zawsze byłeś sportowy, dynamiczny i ruchliwy? To bardzo ciekawe, bo rodzice jakoś nigdy mnie nie namawiali, żebym szedł w stronę siatkówki albo żebym właśnie poszedł na trening. Bardziej pamiętam, że u nas w domu często oglądaliśmy siatkówkę w telewizji. Jakoś mi się zawsze to podobało i też później znając historię moich rodziców, że właśnie grali też sami w siatkówkę, to jakoś tak mnie zawsze bardziej ciągnęło. Chciałem na siłę na trening pójść siatkówki. Ale tak jak mówię, oprócz tego to jednak poza tym treningiem siatkówki to zawsze wszystkie inne dyscypliny mnie bardzo, bardzo interesowały. W sumie też rok robiłem karate przed Och, siatkówką.
Ogólnorozwojowo. Tak, No to sprawności tak. tam można nabyć, to na pewno. A jakie cechy masz po mamie, a jakie po tacie? Jest coś takiego, co mógłbyś wyróżnić? Znaczy takie wyglądowe to na pewno po To na mamie mam pewno. oczy, Mhm, a po tacie budowę ciała, o tak mhm. to powiem. A Em, charakterologicznie? oj, po tacie na pewno mam humor. Mhm, Mamy, myślę, bardzo podobny humor. Po mamie myślę bardziej takie wartości po prostu, spojrzenie na życie. To myślę mhm, mam bardziej podobne do mamy. mhm. A jak patrzysz na siebie teraz, jak już takiego dojrzałego mężczyznę i porównujesz siebie sprzed kilkunastu lat, co się w tobie zmieniło? Jak ewaluowałeś? Na pewno dorosłem po prostu jako człowiek, prawda? Myślę, że jestem po prostu bardziej odpowiedzialny i biorę Mhm, odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół mnie i po prostu za moje decyzje. Myślę, że to na pewno się nauczyłem przez ostatnie lata i po prostu tak ogólnie dorosłem. mhm. A tak w takim razie patrząc na tę drogę, to gdzie Mhm. właśnie ta odpowiedzialna decyzja? Gdzie był ten taki zwrotny punkt w twojej karierze? Jesteś w stanie coś takiego wyróżnić? Em, No, na pewno tych zwrotnych momentów tam było parę w mojej karierze. Na pewno pierwszy mój rok w Civitanowie w Luby był bardzo, bardzo ważnym rokiem dla mnie. Mhm, Wtedy trenerem był też właśnie Ferdynand Fefe de Giorgi. I musiałem się dużo nauczyć po prostu, bo to już było poważna siatkówka, poważne granie, inna presja, inne cele, więc tam na pewno szybko musiałem dojrzeć. mhm. A jakbyś spojrzał na siebie jako zawodnika, i tak czysto boiskowo, i odrzucamy z tego wachlarza te oczywiste przymiotniki typu, wiesz, profesjonalizm, ciężka praca, ambicja, wiesz, zdeterminowany i jakby te takie oczywiste słowa, które to po prostu dziś charakteryzują sportowca na pewno, to jakim ty zawodnikiem Mhm. jesteś? Poza tymi oczywistościami. No właśnie, ale to wszystkie te Zabrałam ważne ci słowa wszystko, mi, wiedziałam. mi zabrałaś. Mówiłam ci, że nie będzie łatwo, no jakby. Znaczy, no, pewnie, no, nie wiem, czy te słowa się też zaliczają do tej kategorii, no ale na pewno nie poddaję się ogólnie. Mhm, Myślę, że widzę siebie trochę takiego niezniszczalnego po prostu. mhm, Obojętnie co się dzieje wokół, czy na boisku, czy poza nim, to jednak myślę, że zawsze patrzę do przodu, co jeszcze przed nami. mhm, A to, co już za nami, to już było. mhm. A bardzo Mhm. często zawodnicy definiują siebie względem, w jakimś stopniu, względem statystyk, nie? I jest taki moment, Mhm. szczególnie młodzi zawodnicy to mają, że gdzieś tam, wiesz, od Mhm. razu po meczu biegną staty zobaczyć i okej, było nieźle, bo w liczbach się zgadzało. Ale jak dobrze wiemy już też ty z doświadczenia na pewno, że to nie zawsze odzwierciedla jakby twój wkład w mecz i tak dalej. Jak ty do tego podchodzisz i jakby kiedy, i czy przyszedłeś ten moment właśnie takiego oddzielenia się od wartościowania siebie przez statystyki. Znaczy, na pewno nie zwracam tyle uwagi na statystyki, tym bardziej na moje osobiste statystyki, Mhm, bo po prostu niepotrzebne mi one są, żeby wiedzieć, zdać sobie sprawę, czy dobrze grałem, czy nie. mhm, Oczywiście nie tylko atak się liczy, ale jestem w stanie ocenić, czy po prostu w wszystkich elementach w tym dniu zagrałem na wysokim poziomie. Na pewno doświadczenie właśnie pomaga w tym sensie, że już się człowiek może tak nie patrzy na te statystyki, ale chociaż muszę powiedzieć, że jednak no jednak trochę bazujemy na tym, prawda? To jednak trochę mówi nam, czy
czy dobrze zagraliśmy, czy nie, więc jednak to jednak ma też nadal na mnie wpływ, prawda? To Przełożenie. jednak przełożenie, tak. To jednak człowiek się, jako zawodnik oczywiście lepiej się czuje, jak te statystyki są wyższe niż niższe. Jasne. No dobra, ale jak tak popatrzymy na taką hipotetyczną sytuację, że Mhm. powiedzmy, zrobiłeś wszystko dobrze. Liczby twoje się zgadzają, ale wynik drużyny nie do końca. Jak ty reagujesz w takich sytuacjach? Jak reaguje? Myślę, że przede wszystkim się właśnie próbuję pocieszyć tym, że jednak dobrze zagrałem, ponieważ jednak są dwie ważne rzeczy oczywiście. No, wygrać mecz i jednak ta indywidualna e, wartość, którą dajesz na boisku jest też jednak bardzo ważna osobiście. Więc myślę, w takich sytuacjach po prostu próbuję się pocieszyć, że dałem siebie maksa, co dla mnie jako zawodnik jest bardzo ważne. No i tak widocznie miało być. Nie wszystkie mecze można wygrać. Bywają gorsze momenty i lepsze. I się tym cieszę po prostu. Jasne. A kogo w szatni słuchasz najbardziej i dlaczego? Najbardziej to słucham na pewno Szymańskiego, ponieważ Szymański dużo lubi, dużo głupot wypowiadać, a mnie to zawsze bardzo śmieszy, więc pod tym względem na pewno Szymański. A tak na poważnie to jednak no, myślę, że ja mam swoje doświadczenie, nie szukam jakiegoś mentora czy kogoś, kto mi tam dużo wskazówek może dać, więc ogólnie wszystkich i nikogo, tak bym powiedział. A ty jesteś takim kumplem z zespołu, który mówi wprost od razu, czy raczej najpierw się przysłuchuje z boku, obserwuje? Bardziej myślę, wolę tą drugą opcję. Myślę, najpierw jest zawsze lepiej posłuchać, wysłuchać, a później się dopiero wypowiedzieć. Myślę, że słuchanie to jest właśnie ta cięższa część. Ale no raz kiedyś trzeba też coś powiedzieć, prawda? Ale najpierw wysłuchać. Co jak już mowa o tym mówieniu i słuchaniu, to w sumie ciekawi mnie, w ilu ty językach mówisz? No, dawaj, Przejście. Przejście. proszę mi To będzie wyliczyć. tak. Luksemburski, niemiecki, francuski, angielski, polski i włoski. Świetnie, gratuluję. To No, jest zbierałem się na pewno trochę, coś. tak. No, zdecydowanie. Tym No, bardziej, że z Polski, no tutaj akurat rodzice, no wiadomo, ale wiesz, no wychowując się gdzieś za granicą i jeżdżąc, no to polski, mówisz po polsku świetnie, a wiemy, że to nie jest na pewno najłatwiejszy język. No dobra, a powiedz mi właśnie, no to czego ci nauczyło to życie? Życie na walizkach. Dużo jeździsz, dużo tych miejsc już widziałeś, zobaczyłeś. Dało ci to jakąś taką inną perspektywę? Coś ci pokazało? Znaczy na pewno z jednej strony mnie nauczyło, że nie warto planować daleko w przyszłość, bo nie wiadomo, co właśnie ta przyszłość albo nawet niedaleka przyszłość przyniesie, więc często plany się ogólnie zmieniają. Ale z drugiej strony na pewno właśnie udało mi się zobaczyć kawał świata, poznać bardzo dużo ludzi i na pewno mi to trochę otworzyło po prostu głowę i perspektywę na inne idee, na inne, jak inni ludzie właśnie mogą patrzeć na życie, czy na to, co wokół nich się dzieje po prostu. A ty masz takie miejsce, do którego uciekasz myślami, którzy tak, nazwijmy to, możesz po prostu nazwać domem? Czy to jest miejsce, czy to bardziej kategoryzujesz dom jako ludzi, wiesz, z Tak, którymi tak, jeździsz? rozumiem. Znaczy, no, dom to oczywiście jest tam, gdzie są ukochani, prawda? Więc to raczej nie uciekam do jakiejś, do mojej głowy, tylko do realnego świata i do ukochanych. Ale czy w myślach uciekam do jakiegoś miejsca?
Na pewno miałem właśnie okazję zwiedzić bardzo dużo i fajnych miejsc na świecie i z tym mam dużo fajnych wspomnień związanych, więc lubię raz kiedyś sobie powspominać właśnie o tych podróżach. Mhm. A jak ty spędzasz wolny dzień? Taki, gdzie wiesz, nie ma meczów, treningów, obowiązków. Na co lubisz poświęcać czas? Ten wolny, taki, który wiesz, celebrujesz poza sportem. Mhm. Em, Na pewno lubię go spędzać z narzeczoną. Mhm. Em, Ogólnie myślę, że lubię w domu posiedzieć po prostu spokojnie, obejrzeć jakiś fajny, właśnie może jakiś fajny wypad do kina na dobry film, Mhm. może pójść coś dobrego zjeść do restauracji na obiad. Mhm. Em, Jak słońce świeci na zewnątrz, jest ciepło, to też przyjemnie właśnie się ogrzać trochę na tym słońcu, kawkę wypić i Mhm. takie dni lubię. Mhm. Słuchaj, ja jeszcze tak zaglądnę w mój magiczny telefon, bo ostatnio w magazynie pojawiło się sporo pytań od kibiców, ale zostało nam jeszcze takie, które chcielibyśmy ci zadać od pana Macieja. Mhm. Mianowicie, wielu siatkarzy ma psiaki, kilku także koty. A jaki jest twój ukochany czworonóg? Na Czy pewno masz pies. takowego? Na Mhm. pewno pies. To właśnie zawsze w dzieciństwie mieliśmy psa u nas w domu. Rodzice nadal mają teraz słodkiego psa w domu. Uwielbiam psy, też bardzo chciałbym któregoś dnia mieć tego psa, ale na razie nie ma czasu po prostu i miejsca na to. Mhm. Ale na pewno przyjdzie. Mhm. No jasne. A powiedz, co siatkówka dała ci poza trofeami, medalami, kontraktami, wiesz, jakby i tymi podróżami? I nie uciekaj mi tutaj, wiesz, poznawanie ludzi, coś tam, jak ty wiesz, wewnętrznie, charakterologicznie, gdzie cię rozwinęła, co ci pokazała. I chciałabym tu usłyszeć coś więcej niż No oczywiste wiesz, no, odpowiedzi. no wiesz, no to trochę jak taki banał zabrzmi, ale jednak Mhm, ta siatkówka mi dała sens w życiu, prawda? To mhm, już jako nastolatek codziennie trenowałem, spędzałem mnóstwo godzin właśnie przy tej siatkówce i to właśnie wszystkie moje marzenia, cele były związane z siatkówką, więc to naprawdę dało mi sens w życiu i mhm, nadal daje. Ym, I to mnie motywuje na kolejne dni, prawda? mhm, Więc znowu zabrzmi jak banał, ale ja na to patrzę, jakby siatkówka dała mi prawie wszystko, mhm. jednak w pewnym sensie. A ja to spuentuję, no żaden banał, no jakby wiesz, to jest przepiękne, że możesz tak żyć i znalazłeś miejsce i kierunek, sens swojego życia i możesz to realizować, więc słuchaj, piękne, na pewno nie banalne. A dobra, jeszcze tak, mm, no bo tutaj szeroko powiedziałeś, że dała ci wszystko i Mhm. jakby co mi się nasuwa, jakby no to co daje ci taką pełnię szczęścia, może nie do końca, co sprawia, że czujesz się naprawdę sobą. I, I dalej, jakby możesz pójść w tym kierunku, że powiesz, że na boisku jestem, wiesz, tabun kibiców, ale gdzie jeszcze uciekasz właśnie, jeśli nie w siatkówkę, no nie? Wiesz, nie wiem, łapiesz motyle. Gdzie czujesz się naprawdę sobą poza boiskiem jeszcze? To jest ciężkie pytanie. Ogólnie czuję się sobą, kiedy mam dobrze przespaną noc i nic mnie nie boli Mhm, następnego dnia. To świetne. wtedy się czuję bardzo dobrze. Mhm, Czuję się sobą. Em, No jednak to moje życie się toczy mocno wokół tej siatkówki. Myślę, że najlepiej się czuję sobą też w tych może wolnych dniach, prawda, mhm. gdzie mam po prostu trochę więcej wolności i mogę ją też spędzać z ukochanymi czy z narzeczoną, więc to wtedy jestem, myślę, Mhm. najbardziej sobą. No to a propos tej wolności, to co siatkówka może tak jakby. em, Siatkówka na pewno dużo ci, jakby masę ci daje, nie? Mhm. Ale też na pewno zabrała ci coś.
jest to i tak jakby nakreślając to, no to wiesz, jakiś na pewno czas ten taki młodzieńczy, imprezowania. Jest to inny świat niż ten taki typowy od nastolatka po osobę dorosłą. To jest coś, co siatka ci właśnie zabrała? Tak w cudzysłowie, bo to brzmi tak bardzo, wiesz, mocno, że zabrała, a co Mhm. chciałbyś, żeby jednak do tego życia jeszcze można było dorzucić, obecnego życia? Znaczy, to chyba tylko mogę jedną rzecz wymienić, to właśnie więcej może czasu z ukochanymi i Mhm. trochę więcej wolności, może bym powiedział, bo po prostu jednak jest zawsze trening, jest zawsze mecz, więc Tak. są Reżim, obowiązki, prawda, grafik, reżim, tak, tak. tak, tak, a Mhm. poza treningiem, poza meczem trzeba odpocząć i tak dalej, i tak dalej. Więc nieraz trochę tej wolności brakuje, żeby po prostu porobić to, co może człowiek chce. Mhm. Ale tak to chyba nie żałuję też w tych, jak byłem nastolatkiem, oczywiście dużo czasu, czy to na treningi, czy na mecze się jeździło, więc na pewno przegapiłem jakieś tutaj tam urodziny, czy takie Mhm. ważniejsze, powiedzmy, wydarzenia, czy imprezy, ale to jednak były moje wybory. To Jasne. myślę, że też przez to, że jednak grałem w siatkówkę w Luksemburgu, tam dorastałem, to jednak ten sport trochę inaczej się na to patrzy. To jest raczej takie hobby dla każdego, a ja wtedy już po prostu sam brałem decyzję, że ja chciałbym to po prostu poważnie biorę i Mhm. chciałbym jakieś tam coś osiągnąć. Więc to były po prostu wybory, które jednak, których nie żałuję i nie myślę, żebym stracił Mhm. za dużo. Pięknie. To powiedz mi, najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś w życiu? Pewnie cała masa, ja wiem, ale coś na pewno ci przychodzi do głowy. Nie, no ja mówiłem, ja jestem nudnym człowiekiem, więc Jasne. szalone rzeczy teraz, no już długo nic szalonego nie zrobiłem. Poszedłem spać o 23:00 na przykład. Nie, nie. Ym, Nie, to znowu, no, na pewno parę rzeczy było, ale to teraz nie wiem dlaczego akurat przyszło mi do głowy podczas jednej właśnie z podróż byliśmy w takiej restauracji, gdzie właśnie podawali karaluchy na kolację. Bo to nie Och, jest super szalona rzecz, ale do dziś jednak mam złe wspomnienia właśnie z tego jedzenia. To teraz ale mi właśnie spróbowałeś, jesteś z tych, co próbują, czy nie raczej no, jak zjadłem, no to aż jest, no, zjadłem. Żałuję. no, jest. Ja właśnie jestem, generalnie jestem bardzo odważna, ale powiem ci szczerze, że właśnie tego typu rzeczy, jedwabniki, jedzenie Mm. jakiś, to jest w ogóle jedwabnik to podobno jakaś przyszłość, jeśli chodzi o białko w przyszłości. No ale ja na razie jestem daleko od spożywania i próbowania takich, więc gratuluję ci. No to jest bardzo szalone. Dla mnie to jest na maksa szalona rzecz, że odważyłeś się zjeść. No dobra, a Dziękuję. jeszcze tak już ku końcowi, to powiedz mi, co zaskakuje najczęściej ludzi w tobie, którzy znają cię tylko z boiska? Jakby, i tutaj tak upraszczając może, to po prostu jak jesteś Mhm. prywatnie, nie? Jakby to, Aha, masz jakaś okej, wizja ciebie na boisku i znamy tego Kamila Rychlickiego z okej. boiska, a co tam się dzieje poza? No tak jak mówiłem, ja jednak myślę, że jestem bardzo spokojnym człowiekiem, jednak lubię czy to w domu posiedzieć, czy w ciszy. Myślę, że to jest trochę przeciwieństwo tego, co się na meczach dzieje, prawda? Czy Mhm, to tutaj atmosfera, kibice, pełno emocji. Ja ogólnie poza właśnie siatkówką to nie szukam chyba za bardzo właśnie tych takich emocji. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc myślę, że też w prywatnym życiu jestem skromnym człowiekiem, chociaż też bywam może nieraz trochę dosyć zimnym mhm, człowiekiem, tym bardziej jeśli ktoś mnie nie zna albo nie poznał, więc też może mieć wrażenie, że trzymam dystans. mhm. To na koniec. Spotykamy się za 5 lat. Gdzie jesteś, co robisz, gdzie chciałbyś być, jak wygląda twoje życie, o czym chciałbyś mi opowiedzieć? Wiesz, teraz No, to jest, masz przed sobą, mhm. możesz wymarzyć sobie wszystko, przyszłość. Jak widzisz, gdzie to się rysuje?
No i widzisz, mówimy o przyszłości, a ja od razu o siatkówce myślę, więc Ależ jasne, słuchaj, no jestem przekonana, że wiesz, ja ci życzę zresztą, życzę ci, mocno trzymam kciuki za to, że oczywiście będziesz grał na najwyższym poziomie, ale czy jest tam jakaś droga, gdzieś liga, w której chciałbyś zagrać, czy coś, co chciałbyś osiągnąć? I tutaj taka dowolność, nie? Mówimy o takich nawet górnolotnych marzeniach. nie, no to na pewno bym był przeszczęśliwy, jakbym za 5 lat mógł powiedzieć, że wystąpiłem na olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich. Mhm, To na pewno jest, byłoby moim wielkim marzeniem. Zobaczymy, czy będzie mi dane. I na pewno za 5 lat bym chciał być w stanie powiedzieć, że no dobrze, że jestem szczęśliwym człowiekiem, ale że mhm, mam przede wszystkim rodzinę w domu, która na mnie czeka. O, mhm. też Super. banał niby, ale jednak Mm, ważne rzeczy. piękne. Po prostu to jest piękne, jak wiesz, wracamy do domu, w którym ktoś na nas czeka. No. Więc tak niech będzie i to niech się spełni. A jeszcze jedno mi przychodzi, czy ty wyczerpałeś maksimum swoich możliwości? Myślisz? Że w sensie chodzi mi o taki poziom, co robisz. Jasne, to oczywiście generalizujemy, bo tam nigdy nie wiadomo, ale tak czujesz, Mhm. że już jest dobrze, nie? Jak to, co mogłeś z siebie wykrzesać, to jest już na odpowiednim poziomie. Mam nadzieję, że nie i myślę, że nie. Myślę, że jeszcze ostatnie, też ten rok mi pokazał, że samo nowe doświadczenie grania w reprezentacji Włoch, myślę, mi dużo też pomogło i pomaga mi się rozwijać. I dlatego myślę, że jeszcze nie jedna rzecz przede mną, która mi pomoże wzbić się na wyższy poziom. Mhm. I tego ci życzę, żeby ta droga była szeroka, piękna, długa i jak najbardziej po twojej myśli. Kamil, bardzo dziękuję Dziękuję. ci, że mogliśmy cię bliżej poznać. Ja na pewno jestem wdzięczna, bo fajnie było z tobą porozmawiać. Wszystkiego dobrego. Niech tam, wiesz, Zaksa dobrze wam idzie już ten nowy rok, weszliście z impetem, więc rozwijajcie skrzydła nie tylko ty indywidualnie, ale całą ekipą i do zobaczenia na parkietach Plus Ligi. Dziękuję Cześć. bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Cześć.